Dlatego proszę o otwarcie umysłów i serc na przyjęcie tego poselstwa. No a brata Johna DETZLERA, brata Dlaczego, proszę o zabranie, znaczy zajęcie miejsca tutaj przy tych mikrofonach. Proszę bardzo. All these microphones remind me of CNN. Wszystkie te mikrofony przypominają mi CNN. This is more important. This is a message to the Lord's people. Ale co ważniejsze, to poselstwo dla ludu Pana. Our subject this morning will be, why does God permit evil? Moim tematem na dzisiejszy ranek jest, dlaczego Bóg dozwala na zło. Very important monthly magazine, or weekly magazine, I should say, in the United States is Time magazine. Bardzo ważnym czasopismem w Stanach Zjednoczonych tygodniowym jest Time. And on the cover page of the June 10th, 1991 edition, W wydaniu tejże gazety z 10 czerwca roku 1991, except for the name of the magazine and 2 lines of white print, poza nazwą tego czasopisma oraz 2 linijek białego druku, the front page was simply a large rectangle that was all black. strona pierwsza z tyłowa poza tymi właśnie linijkami była czarnym prostokątem. Looking at it more closely, however, revealed one large word that was superimposed in darker black. Jednak by się dokładniej przyjrzało temu zdjęciu, tejże stronie, można było wyczytać słowo jeszcze bardziej ciemno tam wpisane w ten obraz. Tak. And this word was evil. A tym słowem było zło. The article it announced was intriguing and presented well. Artykuł, który w ten sposób został zapowiedziany, był intrygujący i dobrze napisany. It was a description of the different shapes, sizes, and intensities of evil. Był to opis różnych kształtów, wielkości i nasilenia zła. The evil that has dogged the heels of man since the very dawn of history and still continues to do so. Zła, które towarzyszyło krokom ludzkości od samego początku historii aż do dnia dzisiejszego. And the question why was reiterated in many forms. Pytanie dlaczego było wielokrotnie powtarzane pod różnymi formami. In the writings of philosophers and theologians, past and present. W pismach filozofów i teologów, zarówno przeszłych, jak i teraźniejszych. Should evil morally and catastrophically be considered a normal or an abnormal experience? Czy zło moralne powinno być uważane za normę, czy też coś nienormalnego? Is good and evil man's responsibility or is it God's responsibility? Czy zło i dobro to należy do odpowiedzialności Boga czy człowieka? If God is all powerful and God is all good, why do such terrible things happen? Jeżeli Bóg jest wszechmocny i wszechdobry, dlaczego tak okropne rzeczy się dzieją? The author projected well the rationale that since man doesn't even understand the problem, Autor bardzo dobrze przedstawił myśl, że ponieważ człowiek nawet nie rozumie tego problemu, certainly he can never find the answer. to oczywiście nigdy nie znajdzie na niego odpowiedzi. How strikingly the cover page depicted this fact. Jakże znamienny sposób ta strona tytułowa opisała ten fakt. Because behind this dark word evil, it was pure black. Ponieważ poza tym ciemnym słowem zło na tej okładce, wszystko resztę było czystą czernią. Our scripture is Genesis 2:17. Tekst biblijny to 1 Mojżeszowa 2:17. Of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof thou shalt surely die. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Why doesn't God do something about all the evil that's in the world today? Dlaczego Bóg nie zrobi czegoś z tym całym złem, jakie mamy na świecie dzisiaj?
This question is often asked in times of war, and when the righteous and the wicked, the believers, the unbelievers, the young and the old suffer and perish because of man's inhumanity to man. To pytanie często jest zadawane w czasie wojny, a także wtedy, kiedy sprawiedliwi, zły, wierzący, niewierzący giną z powodu nieludzkości człowieka wobec człowieka. Młodzi i starzy tak samo. It is asked by those who experience or observe the sufferings of those on their deathbeds or their beds of sickness. Jest ono zadawane także przez tych, którzy są świadkami i obserwatorami cierpień osób leżących na łożach choroby i śmierci. Why does God allow the innocent baby to sicken and die? Dlaczego Bóg pozwala, aby niewinne dziecko niemowlę chorowało i umierało? Why does He allow the unrighteous to prosper while His own faithful people often experience hardships? Dlaczego pozwala na to, że niesprawiedliwi mają się dobrze, a Jego wierny lud często przeżywa trudności? There are those who are killed or maimed also by upheavals of nature. Są także ci, którzy są zabijani albo okaleczani z powodu zaburzeń w naturze. Such as tornadoes, floods, hurricanes, and earthquakes. To na przykład takie tornadów, powodzi, huraganów, trzęsień ziemi. Cannot God do something about all this? Czy Bóg nie może zrobić coś z tym wszystkim? When we read about the hundreds that are killed on an automobile accidents over a single weekend, Kiedy czytamy o setkach ludzi, którzy giną w wypadkach samochodowych w czasie jednego weekendu, the question arises, considering this terrible loss of life, has God no pity? powstaje pytanie związane z tą straszną stratą życia ludzkiego. Czy Bóg nie ma litości? There are countless situations in which man, who was created in the image of God, experiences suffering and, of course, finally death. Jest bardzo wiele sytuacji, niezliczona ilość sytuacji, w których człowiek stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo przeżywa cierpienia, no i oczywiście prowadzące ostatecznie do śmierci. And as we know, this situation is not limited to our generation. Jak wiemy, sytuacja ta nie jest tylko ograniczona do naszego pokolenia. Nor is it confined to one part of the earth. It is universal. Nie ogranicza się także do jakiejś jednej tylko części ziemi. Jest to zjawisko powszechne. As far back as history reaches, man has suffered and died in war, pestilence, famine, and calamities. Tak daleko jak sięga historia ludzka, człowiek cierpiał i umierał w czasie wojen, chorób, głodu, katastrof. And in every generation, all have finally died. W każdym pokoleniu wszyscy ostatecznie umierają. Having been beaten down by the great enemy, death. Pokonani przez swego wielkiego wroga, śmierć. Abel, a son of Adam, whose sacrifice was pleasing to the Lord, Abel, syn Adama, którego ofiara podobała się Panu, was the first to suffer and die, being murdered by his brother Cain. był pierwszy, który cierpiał i umarł z rąk swego brata Kaina. Today, nearly 200,000 humans die every 24 hours. Dzisiaj niemal 200 000 ludzkich istot umiera co 24 godziny. Hospitals and our mental institutions are filled with suffering and dying. Szpitale oraz instytucje dla osób chorych umysłowo są przepełnione cierpieniem i umieraniem. No wonder many are wondering where God is and what He is doing about the distresses of His human creatures. Nic dziwnego, że wielu zastanawia się i zadaje sobie pytanie, co Bóg czyni w związku z cierpieniami Jego ludzkich stworzeń. The question of why God permits evil is not a new one. Pytanie, dlaczego Bóg dozwala na zło, nie jest nowym pytaniem. It has been asked by thinking men and women for ages. Myślący ludzie, mężczyźni, kobiety zadawali je od wieków. Thousands of years ago, a faithful servant of God named Job, 1000 lat temu wierny sługa Boga o imieniu Job became personally concerned with discovering the means of why he was suffering. stał się osobiście zainteresowany tym, dlaczego on cierpi. The record of this is found in the Bible and in the book which bears Job's name. Opis tego możemy znaleźć w Biblii, w księdze, która nosi imię autora. The first verse of this book informs us that Job was an upright man who feared God and shunned sin.
Pierwszy werset tejże księgi informuje nas, że Job był dobrym człowiekiem, sprawiedliwym, który bał się Boga. To begin with, Job was a prosperous man, abundantly blessed by God along material lines. Początkowo Job był człowiekiem, który przeżywał dobrobyt, obfity, błogosławiony przez Pana w rzeczach materialnych. The record is that his substance was great. Mamy zapis, że jego dobytek był wielki. He owns 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen. 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzyn wołów. And 500 she-asses and a great household. 500 oślic i czeladzi bardzo wiele. So this man was one of the greatest men in the whole of the East. Był to jeden z największych ludzi na całym wschodzie. And Job was also blessed with a very large family. Job także miał błogosławieństwo bardzo dużej rodziny. And he desired that they also would be blessed by God. On pragnął także, aby także i oni byli błogosławieni przez Boga. And Job prayed for his family and he offered sacrifices. Job modlił się za swoją rodzinę i składał ofiary. Apparently Job felt that in the event that his sons had sinned, his prayers on their behalf would be heard and favorably answered. Najwyraźniej Job mniemał, że na wypadek, gdyby jego synowie zgrzeszyli, jego modlitwy i ofiary będą wysłuchane na ich korzyść. But experiences were ahead for Job which he was not prepared. Jednak Joba czekały doświadczenia, na które nie był przygotowany. Satan, the great adversary of God and man, charged that this servant of God was loyal to God only because of the great abundance of good things which God had given to him. Szatan, wielki przeciwnik Boga i człowieka, oskarżał go, że on jest sługą Boga lojalnym tylko dlatego, że jego lojalność Bogu przynosi mu wielką obfitość rzeczy, dobrych rzeczy. In answer to this charge, God permitted Satan to inflict calamities upon Job to test his fidelity. W odpowiedzi na to oskarżenie Bóg pozwolił szatanowi, aby sprowadził nieszczęścia na Joba, aby wypróbować jego wierność. God had no doubt as to the outcome of this trial. Bóg nie miał wątpliwości co do rezultatu tej próby. In his wisdom, he knew that any temporary suffering that he would permit to come upon Job's life would in the end prove to be a great blessing to him. W swojej mądrości wiedział, że jakiekolwiek tymczasowe cierpienie, na które on dozwoli w życiu Joba, ostatecznie okaże się dla niego wielkim błogosławieństwem. And Job did experience great trouble. O tak, Job rzeczywiście przeżył wielki ucisk. The record continues in Job 1:13 through 19. Dalszy opis mamy Joba 1 od 13 do 19. There was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Stało się wtedy niektórego dnia, gdy synowie jego i córki jego jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabeans fell upon them and took them away. Yea, and they have slain the servants with the edge of the sword. Przybieżał poseł do Joba i rzekł, woły orały, a oślice pasły się około nich. I przypadli Sabejczycy, zabrali je, a sługi pozabijali oszczem miecza. And while he was yet speaking, there came another servant and said, the fire of God has fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił owce i sługi i pożarł je. And while he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and had carried them away. Yea, and have slain the servants with the edge of the sword. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy, rozsadziwszy się na 3 kupce, wypadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali oszczem miecza. And while he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are all dead. A gdy ten jeszcze mówił, przybieżał inny i rzekł, synowie twoi i córki twoje jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego. A oto wiatr gwałtowny przypadł od onej strony pustyni i uderzył na 4 węgły domu, także upadł na dzieci i pomarły. Job had lost much of his holdings and even his family. Job stracił większość swego dobytku, a nawet swą rodzinę. But Job's reaction to these evil tidings was, A reakcja Joba na
te złe wieści była. Naked I came out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Nagim wyszedł żywota matki mojej i na nim się zasie wrzucę. Pan dał, Pan też wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. And we read, in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. I czytamy, że w tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie przypisał Bogu nic nieprzystojnego. I remember when we were at home, there was a very dangerous corner near where we lived. And there would be one accident, it seemed, at least every other day. Gdy tam, gdzie mieszkaliśmy kiedyś, był bardzo niebezpieczny zakręt dróg i był tam wypadek co drugi dzień. I heard a crash and I went out to the corner and here two cars had come together. Słyszał jakiś hałas, zgrzyt wychodził na równo i oczywiście dwa samochody zderzone na tym drogu. And there was a young lady in the street and she was saying, "Why me, God? Why me?" A tam stała młoda dama na ulicy i do Boga wołała: dlaczego ja, Boże, dlaczego ja? She was charging God foolishly. Ona oskarżała Boga w głupi sposób, nieprzystojnie. But Job did not. Ale Job tak nie czynił. Then God permitted further troubles to come upon Job. Potem Bóg dozwolił na kolejne trudności dla Joba. He lost his health. Stracił swoje zdrowie. He was smitten with boils from the sole of his foot unto his crown. Tak, teraz będziemy mieli 2,9 już Joba. Ale nie 2,9. Zaraził Joba wrzodem złym od stopy nogi, 7 będzie. I wrzodem złym od stopy nogi jego, aż do wierzchu głowy jego. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Także wziął skorupę, aby się nią skrobał i siedział w popiele. And then, if that wasn't enough, Job's wife turned against him. I jakby tego nie było dosyć, jego żona zwróciła się przeciwko niemu. Job 2:9. 2,9. She said, "Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die." A jeszcze twarz w uprzejmości twojej złożyć Bogu, a umrzyj. And to this Job replied, Na to Job odpowiedział: "Thou speakest as one of the foolish women speaketh." tak właśnie mówisz, jak oszalone niewiasty mawiają. That, what, shall we receive good at God's hand, and shall we not receive evil? I zali tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy. In all this did not Job sin with his lips. W tym wszystkim nie zgrzeszył i opusty swych. Job did not turn away from God when all this trouble came upon him. Job nie odwrócił się od Boga, gdy te wszystkie próby spadły na niego. But many others throughout the ages have turned away from God. Ale wielu innych na przestrzeni wieków odwracało się od Boga. Job's chief concern was to find out why God permitted him to have such bitter experiences. Główną troską Joba było dowiedzieć się, dlaczego Bóg dozwolił w jego przypadku na tak gorzkie doświadczenia. And throughout the book of Job we find evidences of his search for this understanding. I w całej księdze Joba znajdujemy próby znalezienia zrozumienia tego faktu. After Job was stricken with disease, 3 of his friends visited him for the purpose of giving comfort. Gdy Job został dotknięty chorobami, 3 jego przyjaciół odwiedziło go w celu pocieszania. There is chapter after chapter of them discussing Job's troubles. Mamy rozdział po rozdziale, w którym omawiają problemy Joba. But what it all amounts to is that, according to Job's friends, he was suffering because he had committed some gross sins against God. Wszystko to sprowadza się do tego, że Job cierpi dlatego, że popełnił jakiś wielki grzech przeciwko Bogu, Which he had kept secret, który chował w ukryciu, and for which he had not repented and had not sought God's forgiveness. którego nie żałuje i nie szuka boskiego przebaczenia. Well, Job knew that he wasn't perfect, but he also knew he had not willingly transgressed God's laws. Job wiedział, że nie był doskonały, ale jednocześnie wiedział, że świadomie nie przekroczył boskich praw. So he was not willing to accept the explanation of his friends. Dlatego nie chciał przyjąć wyjaśnienia swych przyjaciół. Besides, Job knew while as a servant of God he was now suffering, Oprócz tego Job wiedział, że chociaż teraz jako sługa Boży cierpi, frequently evil men prospered
and apparently they escaped the evils that had come upon so many. To często ci, którzy byli złymi, mieli powodzenie i unikali zła, które przychodziło na wielu. So in answer to his friends, he said in Job 21:7-13. W odpowiedzi zatem na zarzuty swoich przyjaciół w 21 rozdziale 7-13 powiedział: Wherefore do the wicked live, become old, yea, and are mighty in power. Wszakże niepobożni żyją, starzeją się i wzmagają w bogactwie. Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes. Nasienie ich chwały jest przed obliczem ich z nimi, a rodzina ich przed oczyma ich. Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Domy ich bezpieczne od strachu, a nie masz rózgi Bożej nad nimi. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. Wypuszczają maluczkie dziadki swoje jak trzodę, a ich synowie wyskakują w angielskim tańczą. They take the tremble and the harp, and rejoice at the sound of the organ. Wykrzykują przy bębnie i przy harpie i weselą się przy głosie muzyki. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave without suffering at all. Trawią, spędzają w dobrym dni swoje, a w mienie oka do grobu wstępują, brat dodaje, bez cierpienia bowiem. Well, Job knew that the explanation offered by his friends was not a true one. Chociaż Job wiedział, że wyjaśnienie, jakie przedstawili jego przyjaciele, nie było prawdziwe, That he himself did not understand why God was allowing him to suffer so severely. to jednak sam nie rozumiał, dlaczego Bóg pozwalał mu tak bardzo cierpieć. In a very poetic manner, he describes his search for an understanding of God in the light of his own experiences, and he says in Job 23:8-10. W bardzo poetycki sposób opisuje swoje poszukiwanie zrozumienia traktowania go przez Boga w świetle swoich doświadczeń, co czyni w 23 rozdziale 8-10. Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. Ale oto pójdę wprost, nie ma go, a jeśli nazad do tyłu, nie dojdę go. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. Pójdę w lewo, choćby zatrudniony był, nie oglądam go. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Ukryłby się w prawo, nie ujrzę go. But he knoweth the way that I take. Ale on zna drogę moją. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Będzie mnie doświadczał jako złoto wynite. W angielskim jest, kiedy mnie doświadczy, to jako złoto wynite. Job realized there was a divine purpose for his being tried so severely. Job zrozumiał, zdał sobie sprawę, że jest jakiś boski cel w jego surowych próbach. But he had not yet found out the reason for it. Ale nie znalazł jeszcze powodu ku temu. He also knew that if he maintained his integrity before God, he would pass the test successfully. On także wiedział, że jeżeli zachowa prawość przed Bogiem, to pomyślnie przejdzie tę próbę. So he said, I will come forth as gold. Mówi tutaj jako złoto wynite. Job's wife wanted him to curse God, but he knew this was foolishness. Żona Joba chciała, żeby przeklinał Boga, ale Job wiedział, że to głupota. In all ages there have been professed believers who, when affliction came upon them, have wondered where God was. We wszystkich wiekach byli tacy wierzący, którzy dotknięci różnymi utrapieniami zastanawiali się, gdzie jest Bóg. And what he was doing to protect them and their interests. I co też robi, żeby chronić ich interesy. Many of these have turned against God. Wielu takich odwróciło się od Boga. Beginning with the 38th chapter of this remarkable book of Job, we find the answer to Job's searching. Począwszy od rozdziału 38 tej wspaniałej księgi Joba, znajdujemy odpowiedzi na poszukiwania Joba. The answer is given largely in question form. Odpowiedź została podana głównie w formie pytań. And the many questions were designed to remind Job that he really knew very little about God. Te wszystkie pytania miały na celu uświadomić Jobowi, że tak naprawdę niewiele wie o Bogu. And because of his limited knowledge in every field where God manifests himself, A z powodu swojej ograniczonej wiedzy na temat różnych sfer działalności Pana, he should not therefore be surprised at failing to comprehend fully why he was being permitted to suffer. nie powinien spodziewać się, że w pełni zrozumie to, dlaczego dozwolono mu cierpieć. And this is the important viewpoint for us to keep in our minds.
Jest to bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy pamiętać. When we ask why God doesn't do something about human suffering, Kiedy pytamy, dlaczego Bóg nie zrobi coś z ludzkim cierpieniem, are we not assuming that if God had the intelligence we possess, He would certainly do something about it? to czyż nie zakładamy, że gdyby Bóg posiadał inteligencję, jaką my posiadamy, to coś by z tym zrobił? And then perhaps sometimes when we do not see our wishes carried out, A być może wtedy, kiedy widzimy, że nasze życzenia nie są realizowane, spełniane, some may begin to doubt that there is a God. niektórzy mogą zacząć wątpić, że w ogóle jest Bóg. If we should find ourselves so doing, it would be well to consider the questions which God asked Job. Gdyby tak było w naszym przypadku, gdybyśmy stwierdzili, że takie rzeczy nam się przytrafiają, dobrze będzie wtedy rozważyć pytania, jakie Bóg zadaje Jobowi. There are 4 chapters of these questions, Mamy 4 rozdziały takich pytań. and they all concern the wonders of God's creation. Wszystkie one dotyczą cudów boskiego stworzenia. God asked Job if he was present when he laid the foundations of the earth. Bóg pyta Joba, czy był obecny wtedy, kiedy on kładł podstawy, fundamenty ziemi. He asked Job if he understood the laws by which the tides of the sea are controlled. Pyta Joba, czy rozumie siły, które kontrolują przypływami morza. He asked him about the instincts and the habits of various birds and animals, Pyta go o instynkty, nawyki różnych ptaków i zwierząt. and even of the great monsters of the sea. Nawet o nawyki wielkich potworów morskich. Then Job is asked if he can explain the wisdom and power that are represented in these marvels of creation. Następnie Job otrzymuje pytanie, czy potrafi wyjaśnić mądrość i moc, która widoczna jest w tych cudach stworzenia. As this questioning by God continues, Job interrupts and he says in Job 40, verse 4 and 5. Gdy te pytania od Boga są zadawane, Job przerywa w pewnym momencie, a czyni to w 40 rozdziale, wiersze 4 i 5. Job says, Behold, I am vile. What shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth. Once have I spoken, but I will not answer. Yea, twice, but I will proceed no further. Widzę, że w polskim gdańskim przykładzie przynajmniej jest to zupełnie gdzie to jest rozdział 39, ostatnie 2 wiersze. Oto ja lichy, cóż ci mam odpowiedzieć, rękę moją włożę na usta moje. Mówiłem raz i drugi, ale więcej nie odpowiem i nic więcej nie przydam. Apparently Job was acknowledging to the Lord that he had spoken too quickly and that his viewpoint was too limited and that he had voiced it too sharply. Najwyraźniej Job przyznaje w tym miejscu Panu, że odezwał się zbyt szybko i że jego punkt widzenia jest ograniczony. Dlatego też zbyt ostro mówił. Job was already beginning to understand his true position before God. Job zaczyna wtedy rozumieć swoje prawdziwe stanowisko przed Bogiem. That it was not up to him to judge God according to Job's limited understanding. Że nie do niego należało posądzanie Boga według swego ograniczonego zrozumienia. And then so freely to speak his own opinions when he really knew little about the matter. I później na podstawie tego ograniczonego zrozumienia tak swobodnie wyrażać swoją opinię, skoro tak niewiele wiedział na temat tego. This is also a good lesson for all of us. To jest także dobra lekcja dla nas wszystkich. The basic fact is that the world is filled with evil. Ważne jest to, że świat jest pełny zła. It is not for us to lose faith in God because of this or even to criticize Him. Z tego powodu nie powinniśmy tracić wiary w Boga ani Go krytykować. Our proper attitude should be one of humility. Nasza właściwa postawa to postawa pokory. And to earnestly to seek the answer to our questions from the only proper source, which is the Word of God. I postawa starannego szukania odpowiedzi na nasze pytania z jedynego prawidłowego źródła, którym jest Słowo Boże. Some years ago, a dear sister in the United States had a very severe stroke. Pewna droga siostra w Stanach Zjednoczonych miała wylew poważny. And brethren that I thought were well established in the truth called me. I zadzwonili do mnie bracia, o których sądziłem, że są dobrze utrwaleni w prawdzie. And they said, Brother Detzler, how can God allow this dear, sweet, loving sister to have such a terrible stroke?
droga, słodka, pełna miłości siostra miała taki wylew. And my best arguments fell on deaf ears. Moje najlepsze argumenty padały na głuche uszy. They didn't want to hear it at that time. Nie chcieli wtedy tego słuchać. So I told them simply, if there was a better way to do these things, God would have done it a better way. Powiedziałem tylko po prostu, gdyby był lepszy sposób zrobienia tego, Bóg na pewno zrobiłby to w ten sposób lepszy. God's questions continued, and eventually Job spoke again and said in Job 42, 2-5, Pytania Boga były kontynuowane i ostatecznie Job przemówił ponownie w 42 rozdziale 2-5, pewnie nas będzie znowu inaczej. Job is speaking to God and he says, I know that thou canst do everything and that no thought can be withholden from thee. Chyba okazuje się, że to nie tak samo jednak. Wiem, że wszystko możesz i nie może być zahamowany zamysł Twój. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore I uttered that which I understood not. Things too wonderful for me which I knew not. Ponad wersję angielską, bo polska brzmi trochę inaczej. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową, ależ to ja mówiłem niezrozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Here I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. Wysłuchajże proszę, gdybym mówił, a gdy się będę pytał, oznajmij mi. I have heard of thee. Job had heard of God by the hearing of the ear. Przedtem Job słyszał o Bogu, przedtem tylko ucho słyszało o Tobie. But he says, now my eyes see you. A dodaje, ale teraz oko moje widzi Cię. Job had finally learned the reason for his severe trial. Job ostatecznie w końcu dowiedział się, jakie są powody jego ciężkich prób. He was learning that his loving purpose was to give him a clear understanding of God. Dowiedział się, że miłującym celem Boga było dać mu lepsze zrozumienie Boga. That he might serve him more faithfully and with greater appreciation. Aby mógł służyć mu bardziej wiernie i z większą oceną. He speaks of this clear understanding as seeing the Lord and instead of merely hearing about him. O tym lepszym zrozumieniu Boga mówi jako o widzeniu Boga, a poprzednio było tylko jego słyszenie. Since he had gained such wealth of understandings, Job's brief period of suffering must have seemed to him a very short but valuable experience. Z tego powodu, że zyskał takie ogromne zrozumienie, Jobowi ten krótki okres cierpienia musiał się wydawać bardzo cennym doświadczeniem. Besides restoring Job's health, we read in Job 42:12-15. Oprócz tego, że Job odzyskał swoje zdrowie, to w 42 rozdziale 12-15 czytamy, That the Lord blessed the latter end of Job's life more than his beginning. że Pan pobłogosławił późniejszą część życia Joba bardziej niż pierwszą. For he finished his life with 14,000 sheep and 6,000 camels. Ponieważ przy końcu życia miał 14 000 owiec i 6 000 wielbłądów. And 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. I 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. He also had 7 sons and 3 daughters. Także 7 synów i 3 córki. And in all the land were no woman found as fair as the daughters of Job. Nie znajdowały się niewiasty tak piękne jak córki Jobowe. And their father gave them inheritance among their brethren. A dał im ojciec ich dziedzictwo między braćmi ich. God's design for the general permission of evil throughout the ages was and is the same as in the case of Job. Celem Boga w ogólnym dozwoleniu zła na ziemi jest to samo, co było w przypadku Joba. He created Adam, a perfect human being, in his own character image. Stworzył Adama jako doskonałą ludzką istotę na swój obraz charakteru. Being in the image of God implied an ability to reason. Obraz Boga oznacza zdolność do myślenia. One of the questions which God asked Job was in Job 38:36. Jedno z pytań, jakie Bóg zadaje Jobowi, mamy w 38 rozdziale, wiersz 36. Who hath put wisdom into thy inward parts, or who hath given understanding to the heart? Któż złożył we wnętrznościach ludzkich mądrość, a kto dał rozumowi wystrość?
who had endowed Adam with the ability to reason. To Stwórca udzielił Adamowi zdolności myślenia. And the ability to attain knowledge and wisdom. Zdolności nabywania wiedzy i mądrości. This was absolutely separate from what we call instinct, which had been given to the animals. To było coś zupełnie innego od instynktu, czegoś, co nazywamy instynktem, a co otrzymały niższe zwierzęta. But God did not miraculously implant knowledge upon Adam's brain cells. Jednak Bóg w cudowny sposób nie wszczepił wiedzy w komórki mózgowe Adama. That he would be controlled by his knowledge. Tak, żeby mógł być kontrolowany tą wiedzą. God did not desire his human creation to be like robots, Bóg nie chciał, żeby jego ludzkie stworzenie było jak roboty, which move around mechanically without any ability to reason. które poruszają się mechanicznie bez jakiejkolwiek zdolności myślenia. Man was given the ability to learn and was free to govern himself by the knowledge he attained. Człowiek otrzymał zdolność do uczenia się i mógł zdobywać wiedzę, mógł wykorzystywać wiedzę, którą zdobywał. And what man would do with this knowledge was to ultimately determine his eternal destiny. I to, co człowiek miał w przyszłości z tą wiedzą zrobić, miało ostatecznie określić jego wieczną przyszłość. Man acquires knowledge through his five senses. Człowiek zdobywa wiedzę przez swoich 5 zmysłów. He learns from observation, which is the exercise of his sense of sight. Uczy się przez obserwację, co jest używaniem zmysłu wzroku. He learns from what he hears. Uczy się z tego, co słyszy. Here the sense of hearing is the antenna which collects information. Tutaj zmysł słuchu jest anteną, która zbiera informacje. Man feels pain when he comes in contact with boiling water. Człowiek odczuwa ból, kiedy styka się z wrzącą wodą. So he learns by experience to tend to the water he uses for internal or external use. Zatem z doświadczenia uczy się w odpowiedni sposób dostosować temperaturę wody do użycia zewnętrznego bądź zewnętrznego. Man smells the fragrance of the roses and is delighted with the smell. Człowiek odczuwa zapach róży, co go cieszy. But he turns in revolt when his sense of smell detects the presence of very unpleasant odors. Ale odwraca się ze wstrętem, kiedy jego zmysł zapachu wykryje jakieś nieprzyjemne zapachy. And man rejoices to taste of wholesome food. Człowiek cieszy się smakiem smacznego pożywienia. Some men more than others. Niektórzy ludzie bardziej się cieszą niż ja i tutaj Pan pokazuje na siebie. But man learns to avoid the eating of unpleasant, unpalatable things. Jednocześnie człowiek unika jedzenia nieprzyjemnych, niestrawialnych rzeczy. Even though his sense of sight might indicate that they are very beautiful. Nawet wtedy, kiedy jego zmysł wzroku podpowiada mu, że one pięknie wyglądają. Thus we see that in the exercise of his five senses, man learns from information communicated through him through observation and through experience. W ten sposób, używając swoich zmysłów, człowiek uczy się na podstawie informacji, które są mu przekazywane przez obserwację i przez doświadczenie. While we were here in Poland, we had the privilege of going to the prison where the brethren had done a wonderful work towards some of the prisoners. Będąc w Polsce, mieliśmy przywilej bycia w więzieniu, gdzie niektórzy bracia dokonują wspaniałej pracy. We had a wonderful meeting with these young men. Mieliśmy tam wspaniałe spotkanie z tymi młodymi ludźmi. And afterward, I guess, warden wanted to show us how his prison worked. Później, sądzę, że był to strażnik, chciał nam pokazać, jak działa jego więzienie. And he showed us that they had a central communications place. Pokazał nam, że mają taką centralną sterownię, kontaktują. Every door in the whole prison had to have two buttons pushed. I każde drzwi do każdej celi więziennej miało 2 guziki do wciskania. So it would be very difficult or impossible to leave such a place. Także bardzo trudne, niemożliwe byłoby opuszczenie takiego miejsca. He showed us the long corridors. It was a nice, clean place and so forth, but it was still a prison. Było to miłe miejsce, czyste, ale pomimo tego było to wciąż więzienie. And so I told him this. I said, 2 ways to
get information, observation and experience. Ja mu powiedziałem, że są dwa sposoby zdobywania informacji. Obserwacja i doświadczenie. I told him I would much rather observe this present than experience it. Powiedziałem mu, że o wiele bardziej wolałbym zaobserwować to więzienie niż doświadczyć. If man was to continue as a faithful child of God, it was essential that he receive the knowledge of good and evil. Jeśli człowiek miał żyć nadal jako wierne dziecko Boże, ważną rzeczą było, aby doświadczył dobrego i złego. That he might make an intelligent choice between the two. Żeby mógł dokonać rozumnego wyboru między tymi dwoma rzeczami. God desires those to worship him who worship him in spirit and truth. Bóg pragnie, aby ci, którzy go czczą, czcili go z duchu i prawdzie. God does not desire blind worship. Bóg nie pragnie ślepego kultu czci. But a fidelity to and a trust in him which is based upon understanding and appreciation. Ale wierności i ufności w Niego, która opiera się na zrozumieniu i ocenie. The accomplishment of this in connection with Adam and his offspring is one of the major objectives of the permission of evil. Dokonanie tego w związku z Adamem i jego potomstwem jest jednym z głównych celów dozwolenia zła. This is part of the great divine plan of human salvation from sin and death. Jest to częścią wielkiego boskiego planu zbawienia ludzkości z grzechu i śmierci. Right and wrong as principles are established by divine law. Dobro i zło jako zasady są ustanawiane przez boskie prawo. The world today is filled with crime, chaos, suffering because God's laws and his standards of right and wrong are ignored and denied. Obecny świat jest napełniony przestępstwem, chaosem i cierpieniem, dlatego że boskie prawa, jego normy na temat dobra i zła są ignorowane i odrzucane. While man was endowed with a conscience, the conscience itself is not aware of what is right and wrong. Chociaż człowiek otrzymał sumienie, to jednak samo sumienie nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest dobre, a co złe. Yes, your conscience has to be furnished with information from an authoritative source. O tak, wasze sumienie musi otrzymać informacje z autorytetnego źródła. Which in this world today is only one, is the Word of God, the Bible. Które w dzisiejszym świecie jest tylko jedno, Słowo Boże, Biblia. Knowing that Adam possessed the ability to understand facts that were communicated to him, Wiedząc, że Adam posiadał zdolność zrozumienia faktów, które były mu przekazywane, God placed a test of obedience upon his human son, defining the law which was involved. Bóg dał test posłuszeństwa swemu ludzkiemu synowi, określając prawo, które było z tym związane. The Creator had provided our first parents with a wonderful home which was eastward in Eden. Twórca dał naszym pierwszym rodzicom wspaniały dom na wschód od Edenu. And it possessed every tree that is pleasant to the sight and good for food. Było tam każde drzewo miłe na wejrzeniu i dobre do jedzenia. There were the trees of life, and another which is described as the tree of knowledge of good and evil. Były tam drzewa żywota i jedno drzewo, które zostało nazwane jako drzewo poznania dobra i zła. And God commanded Adam to not partake of that particular tree and informed him the penalty for disobedience would be death. Bóg poinformował Adama, że z tego właśnie drzewa nie powinien spożywać i określił, że karą ewentualną będzie śmierć. And the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Dnia, którego spożyjesz, zjesz z niego, na pewno umrzesz. The Creator had a right to demand obedience of his human creature. Stwórca miał prawo wymagać posłuszeństwa od swoich ludzkich stworzeń. And also to sentence him to death if he disobeyed. A jak również prawo skazania go na śmierć w razie nieposłuszeństwa. This demand of obedience was the divine law. To żądanie posłuszeństwa było boskim prawem. And since God informed Adam that death would be the penalty for disobeying, A ponieważ Bóg poinformował Adama, że za nieposłuszeństwo karą będzie śmierć, we can say that by information Adam knew the result of transgression. możemy powiedzieć, że drogą informacji Adam znał, jaka będzie kara za przestępstwo. True, Adam could not look down through the ages and visualize all the suffering and death that had been brought about by human sin and selfishness. Oczywiście Adam nie mógł spojrzeć do przodu przez wieki, które miały potem nadejść i wyobrazić sobie cierpienie, śmierć, jakie sprowadziło jego nieposłuszeństwo samolubstwo. And all this suffering had its beginnings with his own disobedience.
Całe to cierpienie miało początek w jego nieposłuszeństwie. However, Adam did know that disobedience would lead to his death. Jednak Adam wiedział, że nieposłuszeństwo doprowadzi do jego własnej śmierci. But having this information was not sufficient to deter him from taking a wrong course. Jednak ta informacja nie była wystarczająca, żeby zapobiec wybraniu przez niego złej drogi. He lacked a heart understanding of what was involved in his disobedience. Brakowało mu zrozumienia, szczerego zrozumienia serca, brat mówi, tego, co się wiązało z jego nieposłuszeństwem. Because his knowledge was based not on experience, but merely on what he had been told. Ponieważ jego wiedza nie była oparta na doświadczeniu, a jedynie na tym, co mu powiedziano. We're sure that Adam loved his Creator. Jesteśmy pewni, że Adam miłował swego Stwórcę. But somehow he falsely reasoned that since Eve had already transgressed and would die, Ale w jakiś sposób fałszywie wyciągał wniosek, że skoro Ewa już zgrzeszyła i na pewno umrze, it would be better if he would die with her than to live without her. lepiej będzie umrzeć z nią niż żyć bez niej. So not having the strength that experimental knowledge would have given him, Adam transgressed divine law and was plunged into death. Nie mając tej siły, która przychodzi z poznania doświadczonego, Adam przekroczył boskie prawo i popadł w śmierć. But in the divine plan, it was Adam's free will disobedience that was to lead ultimately to his acquiring a fuller knowledge of God. Ale w boskim planie to właśnie ta dobrowolne nieposłuszeństwo Adama miało ostatecznie doprowadzić do pełniejszego poznania Boga. And a further knowledge of God's standards of right and wrong. Jak również pełnego poznania boskiej normy dobra i zła. The tree that he had been forbidden to partake of was the tree of knowledge of good and evil. Drzewo, z którego zabroniono mu spożywać, było drzewem poznania dobra i zła. It followed that having partaken of this tree, he would gain the knowledge implied by its name. Wynika z tego, że po spożyciu z tego drzewa pozyska wiedzę, która jest zawarta w nazwie tego drzewa. Even though in the process he would need to suffer and die. Chociaż w trakcie tego procesu będzie musiał cierpieć i umrzeć. After both Adam and Eve had partaken of the forbidden fruit, the Lord said concerning them, Po tym jak Adam i Ewa spożyli zakazany owoc, Pan powiedział o nich. Genesis 3:22. 1 Mojżeszowej 3:22. Behold, the man has become as one of us to know good and evil. Oto Adam, czyli człowiek, stał się jako jeden z nas, wiedzący dobre i złe. This does not mean that the forbidden fruit had some magical effect upon our first parents. Nie znaczy to, że ten owoc zakazany miał jakiś magiczny wpływ na naszych pierwszych rodziców. Which would enable them at once to have a knowledge of good and evil. I umożliwił im od razu natychmiast pozyskać wiedzę o dobru i złu. But we do read soon after the disobedience they became, however, ashamed of their nakedness. Czytamy jednak, że zaraz po swoim nieposłuszeństwie zaczęli wstydzić się swojej nagości. But this no doubt in part was their sense of guilt having disobeyed God. Jednak z pewnością w znacznej mierze było to poczucie winy z powodu nieposłuszeństwa Bogu. We think that the Lord's statement means rather, Uważamy, że oświadczenie Pana oznacza raczej, because of disobedience, man was now destined to know both good and evil. że ponieważ z powodu nieposłuszeństwa człowiek teraz będzie musiał poznać dobro i zło. And he would gain this knowledge through experience. A zdobędzie tę wiedzę przez doświadczenie. And the education of our first parents soon began. Szybko też rozpoczęła się edukacja naszych pierwszych rodziców. They were driven out of their garden into the unfinished portion of the earth to die. Zostali usunięci z ogrodu do niedokończonych części ziemi. They were plagued with all sorts of unfavorable elements. Zostali dotknięci różnymi rodzajami niesprzyjających elementów. These are spoken of as thorns and thistles, which the earth would bring forth to them. Mówi się o tym jako o ciemniach i owcach, które ziemia miała im rodzić. In which they would struggle until they died. Z którymi mieli walczyć aż do śmierci. And then they would return to the earth from where they had been taken. A później mieli wrócić do ziemi, z której zostali wzięci. God's design in the creation of our first parents was that they should become the parents of the entire race.
Boskim zamiarem, celem stworzenia naszych pierwszych rodziców było to, żeby oni stali się rodzicami całego rodzaju. And God knew that in order for Adam's children to really know Him and have a true appreciation of His standards of right and wrong, Bóg wiedział, że aby dzieci Adama naprawdę mogły to poznać i mogły mieć ocenę dla jego norm co do dobra i zła, that they, even as Adam, would need to learn by experience the terrible results of disobedience. to Bóg wiedział o tym, że tak jak Adam będą musieli poznać doświadczalnie okropne skutki nieposłuszeństwa. And then later, by contrast, the blessings which would be showered upon them by His love. A następnie, dla kontrastu, żeby mogli poznać błogosławieństwa, jakie zostaną im udzielone przez Jego miłość. And so the Creator designed that all of Adam's offspring should be carried into death with Him. Tak więc Stwórca przewidział, że całe potomstwo Adama pójdzie w stan śmierci razem z nim. The Apostle Paul in Romans 5:12 explains this to us. Apostoł Paweł wyjaśnia to nam u Rzymian 5:12. And as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak śmierć przeszła na wszystkich, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. For more than 6,000 years, the human race, having come under the condemnation of death because of sin, Przez ponad 6000 lat rodzina ludzka, która znalazła się pod potępieniem śmierci z powodu grzechu, has been exposed to evil, jest narażona na zło. and by experience has been learning the terrible results of disobedience. Przez doświadczenie uczy się, jakie są okropne skutki nieposłuszeństwa. The seeds of death have manifested their presence in humans, young and old. Nasiona śmierci swoją obecność przejawiają u ludzi młodych i starych. By all kinds of infirmities and diseases, both of mind and body. W różnych chorobach, dolegliwości i chorób zarówno umysłu, jak i ciała. Neither the young or the old have escaped the plague of death. Ani młodzi, ani starsi nie mogą uciec z pladze śmierci. Infants often falling before the enemy at a tender age with no understanding of what is taking place around them. Niemowlęta często umierają nawet bez zrozumienia tego, co dzieje się wokół nich. And perchance some live to a ripe old age. They only live to succumb finally to the ravages of death that take everyone. A zdarza się także i tak, że niektórzy żyją do sędziwego starszego wieku tylko po to, żeby ostatecznie ulec spustoszeniu śmierci, która na nich żeruje. And not only by disease is the human race brought down to the grave, Rodzaj ludzki nie tylko przez choroby jest wprowadzany do grobu, but the upheavals of nature in an unfinished earth contribute also to this process. ale do tego procesu przyczyniają się także zaburzenia w naturze niedokończonej jeszcze ziemi. As do accidents and man's own cruelties to one another in war and crime. Co czynią także wypadki, jak również okrucieństwo człowieka wobec człowieka w czasie wojny i przestępczość. Throughout all the ages, God has not interfered with this great enemy of man, which is death. Na przestrzeni wszystkich wieków Bóg nie ingerował, nie wtrącał się do tego wielkiego przeciwnika człowieka, jakim jest śmierć. In Romans 1:28, the Apostle Paul informs us concerning the people as a whole. U Rzymian 1:28 Paweł informuje nas co do ludzi jako całości. That God gave them over to a mind void of judgment. Że Bóg podał ich umysł opatrzny, sądzę w polskim będzie. This implies that He has not restrained the human race from taking its own course, selfish and sinful though this course has been. Oznacza to, że Bóg nie powstrzymywał rodzaj ludzki przed pójściem swoją drogą, chociaż ta droga jest bardzo samolubna i grzeszna. Neither has He interfered with the carrying out of the death sentence. Nie ingerował także w wymierzanie wyroku śmierci. In the sense of protecting some and not protecting others. W znaczeniu chronienia jednych, a nie chronienia innych. This is the guarantee that everyone will be resurrected. Mamy gwarancję, że wszyscy będą wzbudzeni. Because God has allowed death to take every single human being. Ponieważ Bóg dozwolił śmierci, żeby ścięła każde ludzkie istnienie. But God's great design does not end with man being prostrate in death. Jednak wielki zamysł Boga nie kończy się na doprowadzeniu ludzi do stanu śmierci. For through Jesus, Redeemer, He has made a provision for all to be awakened from the death and to be restored to the perfection of life. Ponieważ przez Jezusa Odkupiciela
zapewni to, że wszyscy będą obudzeni ze śmierci i przywróceni do doskonałości życia. The Apostle Paul also tells us in 1 Corinthians 15:21 and 22. Znowu apostoł Paweł mówi nam w 1 Koryntiów 15, 21 i 22. Since by man came death, by man also the resurrection of the dead. Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka także zmartwychwstanie od umarłych. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Bo tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. This provision of life through Christ is based on Jesus' own death and resurrection. To zapewnienie życia przez śmierć Chrystusa jest oparte na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jesus said, "My flesh I will give for the life of the world." Jezus mówił, moje ciało oddam za życie świata. And it was for this reason that Jesus was born into the world as a human being. Z tego też powodu Jezus narodził się na świecie jako ludzka istota. In describing the arrangement by which Jesus became the Redeemer of the world through his death, Opisując plan, dzięki któremu Jezus stał się odkupicielem świata poprzez swoją śmierć, the Bible uses the word ransom, Biblia używa słowa okup, which, according to the Greek, from which it is translated, means a corresponding price. co według języka greckiego, z którego określenie pochodzi, oznacza równoważna cena. Jesus was a perfect man, even as Adam was a perfect man before he sinned. Jezus był doskonałym człowiekiem, tak jak i Adam zanim zgrzeszył. Thus in death, Jesus became a corresponding price for the forfeited life of Adam. W ten sposób w śmierci Jezus stał się równoważną ceną za utracone życie Adama. And as all men lost life through Adam, so all mankind is redeemed from death through Christ. I tak jak cały rodzaj ludzki stracił życie przez Adama, tak cały rodzaj ludzki jest odkupiony ze śmierci przez Chrystusa. This means that in God's due time, all will be awakened from the sleep of death. Oznacza to, że w odpowiednim czasie wszyscy zostaną obudzeni ze snu śmierci. Once again, the Apostle Paul informs us in Acts 24:15. Raz jeszcze apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 24:15. There is to be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. Że będzie zmartwychwstanie umarłych, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Yes, throughout the ages, while sin and death and selfishness have predominated, Na przestrzeni wieków, kiedy panowało samolubstwo i grzech, there have been noble men and women who, by virtue of their faith and obedience to God's laws of righteousness, byli tacy mężczyźni, takie kobiety zacne, które dzięki posłuszeństwu boskim prawom sprawiedliwości they are spoken of the Apostle Paul as being the just. są określeni przez apostoła Pawła jako sprawiedliwi. But even these have been allowed to suffer, even as did Job. Ale nawet i oni mieli dozwolone cierpieć, tak jak i Job. Not to punish them, but to test and prepare them further for exalted positions which the Creator has designed for them. Nie po to, żeby ich karać, ale po to, żeby ich próbować i przygotowywać do dalszego wielkiego wyniesienia, jakie Stwórca przewidział dla nich. But there have also been millions of noble, unselfish people throughout the ages who have no belief in God. Jednak było i wciąż jest wiele milionów zacnych, niesamolubnych ludzi we wszystkich wiekach, którzy nie mają wiary w Boga. And one reason for their unbelief and their lack of faith has been their observation that the innocent suffer as well as the guilty. Jednym z powodów ich niewiary, ich braku wiary jest to, że dostrzegają, iż niewinni cierpią tak samo jak ci winni. These good people have not been able to understand why an infant is allowed to die. Wielu dobrych ludzi nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego niemowlę umiera. They have not been able to reconcile the idea of a loving, powerful God with the fact that so many Nie mogą pogodzić poglądu o potężnym i miłującym Bogu z tym, że tak wielu, who no willful fault of their own have suffered for years on beds of sickness. że tak wielu z powodu bez jakiejkolwiek winy samych cierpią przez długie lata na łożach chorób. While other good people have been afflicted with blindness and many with insanity and other cruel diseases. A wielu innych dobrych ludzi dotyka ślepota, szaleństwo i różne inne okrutne choroby. Had the believers known the full plan of God, they would have understood these situations. Gdyby ci wierzący znali pełny plan Boga, oni rozumieliby to. Again, I knew a lady some years ago, and she was a believer.
Znałem pewną panią ileś lat temu, była wierząca. And she volunteered for service in a children's hospital. Ona zgłosiła się na ochotnika do służby pracy w szpitalu dla dzieci. And the sufferings of these children, who many went into death, turned her so against God that she is no longer a believer. Cierpienia dzieci, z których wielu poszło do grobu, tak bardzo na nią wpłynęły, że przestała wierzyć i teraz nie jest wierzącą. It's so important to understand the full plan of God. We are going to be faithful. Tak, jakże ważną rzeczą jest rozumieć pełny plan Boga, żeby być wiernym. Moreover, throughout the ages, the true God of the Bible has been very much misrepresented. Ponadto przez wszystkie wieki prawdziwy Bóg Biblii był w dużym stopniu fałszywie przedstawiany. Many of the professed believers of Christianity who bemoan the sufferings they see taking place around them. Wielu rzekomych wierzących chrześcijan, którzy opakują cierpienia, jakie widzą wokół siebie, still try to believe that all who die in unbelief will be tortured eternally in a burning hellfire with brimstone. W dalszym ciągu wierzą, że wszyscy ci, którzy umierają w stanie niewiary, będą wiecznie męczeni w piekle ognia i siarki. This blasphemous doctrine alone has helped to create many unbelievers. Już ta sama jedna bluźniercza doktryna pomogła stworzyć wielu niewierzących. For a properly reasoning mind cannot believe that a God of love would thus torture his creatures. Ponieważ poprawnie rozumujący umysł nie może uwierzyć, że Bóg miłości mógłby torturować tak swoje stworzenia. Such cruelty is even contrary to the laws of civilized men. Takie okrucieństwo jest nawet sprzeczne z prawami ludzi cywilizowanych. After I walked away from the church when I was young, Jak odszedłem od kościoła, jako młody człowiek, I later went to the Baptist church because they sang so good. udałem się do kościoła baptystów, ponieważ oni tak ładnie śpiewali. And I attended there for a while as a young person, maybe 15, something like that. I uczęszczałem ten przez pewien czas w wieku 15 lat. And then I learned that they believe this doctrine of eternal torture. I wtedy dowiedziałem się, że oni wierzą w tą doktrynę wiecznych mąk. This was so foreign to me that I had to laugh about it. Było to dla mnie tak obce, że śmiałem się z tego. I couldn't imagine how thinking people could think there was a place of torture down in the center of the earth with flame-proof devils. Nie mogę uwierzyć, jak myślący ludzie mogą sądzić, że w środku ziemi znajduje się takie miejsce z diabłami. And I reasoned that if the Bible taught this, I wanted no part of the Bible. I myślałem, że jeżeli Biblia tak rzeczywiście uczy, to ja nie chcę mieć z Biblią nic wspólnego. And then, as I mentioned in my testimony, I wandered about in a spirit of complete unbelief. I tak jak mówiłem w moim świadectwie, ocierałem się o ducha całkowitej niewiary. The fact presents itself that few in all ages have yet profited by their experience with evil. Widzimy, że faktem jest, iż niewielu na przestrzeni wieków rzeczywiście skorzystało ze swoich doświadczeń ze złem. Indeed, as we've already noted, many were turned to absolute unbelief because of it. Wręcz przeciwnie, wielu, tak jak mówiliśmy, z powodu tego udało się w całkowitą niewiarę. And this is understandable, and if we were to base our conclusions on man's limited abilities and his restricted viewpoint, Jest rzeczą zrozumiałą, że gdybyśmy mieli się opierać, nasze wnioski opierać na ograniczonych zdolnościach człowieka i jego ograniczonym punkcie widzenia, we could not find a satisfactory answer in the world why God permits evil. nie moglibyśmy znaleźć zadowalającej odpowiedzi, dlaczego Bóg dozwala na zło. For the limited experience of many, death is the end of all existence. Ponieważ w ograniczonym doświadczeniu dla wielu śmierć to koniec istnienia. And to others it is the end of all opportunity to learn and profit from your past experiences. A dla wielu jest to koniec możliwości korzystania z minionych doświadczeń. But of course these viewpoints are not supported by the Bible. Ale oczywiście takie stanowiska nie są popierane przez Biblię. As we have seen, according to the Bible, those who are asleep in death will be awakened from that sleep.
Jak już widzieliśmy, według Biblii ci, którzy są w stanie śmierci, będą obudzeni z tego snu. And they will all be given an opportunity to profit from the experiences of this present life. I wszyscy otrzymają sposobność skorzystania z doświadczeń obecnego życia. Just as it often happens now, the difficulties and distresses of a certain day are often understood and appreciated at a later day. Tak jak teraz często się dzieje, że trudności, niepokoje jednego dnia są często później zrozumiane już dnia następnego albo jakiegoś innego. So will it be on a grander scale. Podobnie stanie się na większą skalę. When those who are sleeping in death are awakened and they enter another term, as it were, of their school of experience. Kiedy ci, którzy są teraz w stanie snu, zostaną obudzeni i wejdą do kolejnego semestru w swojej szkole doświadczenia. In Job's case, while he could not understand at the time why God allowed him to suffer, yet when the experience was over, he could say, W przypadku Joba, chociaż nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg dozwolił mu cierpieć, to jednak kiedy to doświadczenie przeminęło, był w stanie powiedzieć: I have heard of thee with my hearing, słyszałem o Tobie moim słuchem, moim uchem, but now mine eye can see thee. ale teraz oko moje może Cię zobaczyć. So it will be with the whole world of mankind. Tak też będzie z całym światem ludzkości. When the experience of sin and death is over and they are awakened from death, Kiedy doświadczenie z grzechem, z cierpieniem i śmiercią się skończy i będą obudzeni ze śmierci, their faulty vision or understanding of God will be corrected. ich nieprawidłowe widzenie, rozumienie Boga zostanie poprawione. And they will rejoice to learn of the gracious and loving provision the Creator has made for them through Christ. I z radością dowiedzą się o tym łaskawym i pełnym miłości, jakie Stwórca przewidział dla nich przez Chrystusa. Our Redeemer, who through His sacrifice will bring them back to life. Naszego Odkupiciela, który poprzez swoją ofiarę przyprowadzi ich z powrotem do życia. They will be restored to perfection of life if in the light of the true knowledge of God, Oni zostaną oświetleni prawdziwą wiedzą o Bogu. they obey Him by conforming their lives to His standards of right and wrong. I będą dzięki tej wiedzy posłuszni Mu przez podporządkowanie swego życia Jego normom dobra i zła. The psalmist wrote in Psalms 30, the 5th verse, Psalmista pisał w psalmie 31:5. weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Z wieczora bywa płacz, ale z radość przychodzi rankiem. This nighttime of sin, sorrow, and death began with the disobedience of our first parents. A ten okres nocy, grzechu, smutku i śmierci rozpoczął się razem z nieposłuszeństwem naszych pierwszych rodziców. And it indeed has been a nighttime of weeping. Rzeczywiście jest to noc płaczu. The sorrow that is borne down upon the human race has been bitter. Smutki, jakie padają na rodzaj ludzki, są gorzkie. And many in their distresses have wondered whether there is a God or whether that God has any pity. I wielu w swoich utrapieniach zastanawiało się, czy Bóg istnieje, czy też czy Bóg ma jakąś litość. There is to be a morning of joy for the human race. Ale jest poranek radości dla rodziny ludzkiej. And that morning of joy will be ushered in by what the scriptures refer to us as the rising of the Son of Righteousness. A ten ranek radości zostanie wprowadzony przez coś, co Pismo Święte nazywa powstaniem Słońca Sprawiedliwości, Who will have healing in His wings. które będzie miało zdrowie, leczenie w swoich skrzydłach. Jesus is this glorious Son of Righteousness. Jezus jest tym wspaniałym Słońcem Sprawiedliwości. The new day, that a blessing that He will cause to dawn, will be brought about by the establishment of His kingdom. Nowy dzień błogosławieństw, jaki On wprowadzi, będzie zaprowadzeniem Jego Królestwa, which is the government of righteousness foretold by all of God's holy prophets since the world began. który jest królestwem zapowiedzianym przez wszystkich świętych proroków. Associated with Jesus in this kingdom will be His faithful followers. Razem z Jezusem w tym królestwie będą Jego wierni naśladowcy. Those who have suffered and died with Him. Ci, którzy cierpieli i umierali wraz z Nim. Jesus died, the just for the unjust. Jezus umarł jako sprawiedliwy dla niesprawiedliwych. And His followers voluntarily suffer to die unjustly with Him. A Jego naśladowcy dobrowolnie zgłaszają się, żeby umierać niesprawiedliwie wraz z Nim. And will be exalted to the
highest of all spiritual realms of life. I zostaną wyniesieni do najwyższych duchowych etapów, poziomów ich życia. To be associated with Jesus in his rulership of the kingdom. Aby towarzyszyć Jezusowi we władaniu Jego Królestwem. Jesus said to his disciples in John 14:2 and 3. Jezus powiedział do swoich uczniów u Jana 14:2-3. I go to prepare a place for you. Idę przygotować dla was miejsce. I will come again and receive you unto myself, that where I am ye may be also. A potem powrócę i wezmę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. And the scriptures also declare in Revelation 26 Pismo Święte także mówi o objawieniu 20, wiersz 6. that these will live and reign with Christ 1000 years, Że oni będą żyć i panować z Chrystusem 1000 lat. being brought forth from death to life in the first resurrection. Podniesieni ze śmierci do żywota w pierwszym zmartwychwstaniu. Christ and his followers, this little flock, will be the invisible rulers of the world during the 1000 years of his kingdom. Chrystus i Jego naśladowcy, maluczkie statko, będą niewidzialnymi władcami świata w czasie tysiącletniego Jego Królestwa. They will be represented here on earth by another group of God's faithful servants. Tutaj na ziemi będą oni reprezentowani przez kolejne grono wiernych sług Boga. Each one of whom proved loyal to God under adversity during these ages. Który każdy dowiódł swej wierności Bogu w obecnym wieku. It will primarily exist of the ancient worthies, Głównie będą to starożytni godni, Abraham, Moses, David, Elijah, Daniel, and all of God's holy prophets. Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz, Daniel i wszyscy święci prorocy Boży. These princes in all the earth will be awakened from death to human perfection. Ci książęta będą obudzeni ze śmierci do ludzkiej doskonałości. And for 1000 years they will be God's or Jesus' representatives among men. I przez 1000 lat będą przedstawicielami Jezusa wśród ludzi. And what a wonderful government this is going to be. Jaki to będzie wspaniały rząd. It will establish universal and lasting peace. Ustanowi on powszechny i trwały pokój, Which man in his selfishness has been unable to do. czego człowiek w swym samolubstwie nie jest w stanie zrobić. The divine head of this government, who is the Christ, Głowa tego boskiego rządu, klasa Chrystusa, is referred to in prophecy in Daniel 9. jest podana w proroctwie u Daniela 9 Finally, as the Prince of Peace. jako książę pokoju. And we are assured that of the increase of his government and peace, there will be no end. A mamy zapewnienie, że rozmnożeniu tego rządu i pokoju nie będzie końca. In Micah 4:1-4, the kingdom of Christ is referred to as God's ruling house. W Micheasza 4:1-4 Królestwo Chrystusa jest pokazane jako rządzący dom Boga. This ruling house consists of Jesus and those who, through faithfulness and following in his footsteps, are also exalted to heavenly glory as sons of God. Ten dom rządu składa się z Jezusa i wszystkich tych, którzy dzięki wierze w naśladowaniu Jego stóp zostaną wyniesieni do niebiańskiej chwały jako synowie Boży. I'll read you this prophecy from Micah 4:1-4. Przeczytam wam to proroctwo z Micheasza 4:1-4. In the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and the people shall flow into it. And many nations shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the people, and rebuke strong nations afar off. And they shall beat their swords into plowshares, and their swords into plowshares, and neither shall they learn war anymore, but shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts has spoken it. Ale stanie się w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu pańskiego na wierzchu gór
i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakobowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowa pańskie z Jeruzalemu. On ci sądzić będzie między wieloma narodami, karać będzie narody mocne na długie czasy, przekują miecze swe na miecze, oszczepy na kosy, nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej będą ćwiczyć do boju. Ale każdy będzie siedział pod winną łacicą swoją i pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, kto by ich przestraszył, bo to ustaw Pana zastępów Twoich. The ancient nation of Israel, to whom this prophecy was first addressed, was governed from a mountain. Starożytny naród Izraela, do którego po raz pierwszy to proroctwo było adresowane, był zarządzany z góry. It was Mount Zion in Jerusalem. Była to góra Syjon w Jerozolimie. So the Lord uses this background in presenting His prophecy of Messiah's kingdom. Dlatego też Bóg używa tego właśnie tła, przedstawiając Królestwo Mesjasza. And of the promises of the blessings that will be given to the people. Oraz obietnice błogosławieństw, jakie spłyną na ludzi. The mountain of the Lord is the kingdom of the Lord, represented by symbolic Zion. Góra Pańska to Królestwo Boże reprezentowane przez symboliczny Syjon. And notice that under the rulership of this kingdom, the people will learn the Lord's way. Zauważmy, że pod panowanie tego Królestwa ludzie będą uczyć się drogi Pańskiej. The entire period of Christ's kingdom will be one of learning, of education. Cały okres Królestwa Chrystusa będzie czasem uczenia się, zdobywania edukacji. And in this prophecy, one of the results of this education is the people will learn war no more. W tym proroctwie mamy powiedziane, że jednym z efektów tej edukacji, tego uczenia się, będzie to, że ludzie nie będą uczyć się do wojny, do boju. It will be then that the angel's message of peace on earth will be translated into reality. Wtedy właśnie słowa aniołów o pokoju na całej ziemi staną się rzeczywistością. The Prince of Peace will then reign supreme. Książę pokoju będzie wtedy rządził jako najwyższy. And besides this, there will be economic security. Oprócz tego będzie bezpieczeństwo ekonomiczne. And this is symbolized in the prophecy by the assurance that every man will dwell under his own vine and fig tree. Mamy to pokazane w proroctwie przez zapewnienie, że każdy człowiek będzie mieszkał pod swoją winną macicą i pod swoim drzewem figowym. Much of the suffering in the world throughout the ages has been the lack of food, clothing, and shelter. Wiele cierpienia na świecie na przestrzeni wieków było spowodowane brakiem pożywienia, odzienia i schronienia. Even today, a great many of the people of the world are existing on subnormal supplies of food. Nawet dzisiaj bardzo wielu ludzi na świecie żyje z niewystarczającą ilością pożywienia. And many have little clothing and really no roof over their heads. Wielu ma bardzo niewiele odzienia, ubrania i brak dachu nad głową. And we find this even in the most civilized cities of the world. Spotykamy się z tym nawet w najbardziej cywilizowanych miastach świata. But this will all be corrected through the agencies of Christ's kingdom. Wszystko jednak to zostanie naprawione przez Królestwo Chrystusa. At dinner last night, a sister from Lithuania said there was so many people eating out of garbage cans in Lithuania. How much better was it in the United States? Wczoraj przy obiedzie siostra z Litwy mówiła o tym, że bardzo wiele ludzi je rzeczy ze śmietnika na Litwie i pytała, czy lepiej jest w Stanach Zjednoczonych. It's better in the United States, but there's still people eating out of garbage cans. No, w Stanach Zjednoczonych jest lepiej, ale są też ludzie, którzy jedzą ze śmietników. Christ's kingdom will right all these wrongs. Every injustice will be made right. Królestwo Chrystusa te wszystkie rzeczy naprawi. Każda niesprawiedliwość zostanie skorygowana. In addition to this feast of fat things, which this prophecy assures, oprócz uczty rzeczy tłustych, o których mówi to proroctwo, jeszcze bardzo dobrze czytał chyba. These blessings will be spread throughout the whole earth. Te błogosławieństwa zostaną rozszerzone po całym świecie. But we're also informed that the covering and the veil now covering the faces of the people will be removed. Mamy także informację, że zasłona, która w tej chwili zakrywa oblicze ludzi, zostanie usunięta. This refers to a symbolic curtain which hinders the people from seeing and knowing God in His true light. Dotyczy to symbolicznej zasłony, która nie pozwala ludziom dostrzegać i poznawać Boga. Another prophecy says, then the eyes of the blind shall be opened.
Inne proroctwo mówi, że wtedy otworzą się oczy ślepych. Those literally blind will have their sight restored. Ci, którzy są literalnie, dosłownie ślepi, będą mieli przywrócony wzrok. And all those who are spiritually blind will acquire a new vision, a new true vision of God and His glorious character. A ci, którzy są ślepi, niewidomi duchowo, otrzymają całkowicie nową, prawidłową wizję Boga i Jego wspaniałego charakteru. Of this same time of Christ's kingdom we can read in Isaiah 11:9. O tym samym wspaniałym czasie Królestwa Chrystusa możemy poczytać w Izajasza 11:9. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Nie będą szkodzić ani zabijać w mojej całej świętej górze. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Ponieważ ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, jako wody napełniają morze. Then there will be no more suffering and death as a result of Adam's transgression. Wtedy nie będzie już cierpienia i śmierci jako w wyniku grzechu Adama. It will be the time when Adam's children are being made alive through Christ. Będzie to czas, kiedy dzieci Adama przez Chrystusa będą ożywiani. Killing calamities will no longer be permitted. Nie będzie już miejsca dla zabójczych chorób, nieszczęść. The peaceful and prosperous conditions which men and women today would like to see throughout the earth Pokojowe i pomyślne warunki, które ludzie, mężczyźni i kobiety świata chcieliby widzieć dzisiaj, will then exist because the knowledge of the Lord will fill the earth as the waters cover the sea. zaistnieją wówczas, ponieważ znajomość Pańska napełni ziemię, jako wody napełniają morze. The Lord assures us further that He will swallow up death in victory. Pan zapewnia nas dalej, że połknie śmierć w zwycięstwie And He will wipe all the tears from their faces. i zetrze wszelkie łzy z ich twarzy. These are wonderful, blessed assurances. Są to wspaniałe, błogosławione zapewnienia. And the Apostle Paul wrote that Christ would reign till He puts all enemies under His feet. And the last enemy to be destroyed is death. A Paweł zapewnia, że Chrystus będzie rządził, dopóki nie pokona wszystkich swoich nieprzyjaciół, a ostatnim nieprzyjacielem do zniszczenia jest śmierć. This is the Adamic death, the penalty that was put on Adam. Chodzi o śmierć Adamową, karę, która spłynęła na Adama. And it includes all these sicknesses and infirmities that come along with it. Obejmuje ona wszystkie choroby, słabości, które temu towarzyszą. The result of this is described in Revelation 21:4. Efekt tego mamy opisany w Objawieniu 21:4. God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Bóg otrze wszystkie łzy z ich oczu. Nie będzie więcej śmierci. Neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ani smutku, ani płaczu, ani bólu, ponieważ wszystkie rzeczy przeszłe przeminęły. It will be during this reign of Christ that Adam and his children will receive their first real experience with good. To wtedy właśnie, w czasie panowania Chrystusa, Adam i jego dzieci otrzymają swoje pierwsze prawdziwe doświadczenia z dobrem. It will be this that will complete their education with respect to the validity and importance of the standards of right and wrong that were established by God. To wtedy otrzymają doświadczenia związane z ważnością i znaczeniem normy dobra i zła, które zostały przez Boga ustanowione. Though perfect when he was created, Adam did not then have sufficient knowledge to prevent his transgression. Chociaż Adam w chwili stworzenia był doskonały, to nie wystarczało mu, żeby zapobiec jego grzechowi. Job maintained his integrity during his experience with evil. Job zachował swojej prawości w swoich doświadczeniach ze złem. But he also needed to experience this evil to be delivered from it in order to understand God. Ale musiał przeżyć te doświadczenia ze złem, żeby później być wyzwolony i żeby zrozumieć Boga. Adam and his race will likewise see God as a result of their experiences. Podobnie Adam i jego rodzina zobaczy Boga w wyniku swoich doświadczeń. And the God they will see will be one they have longed to know and to serve. A Bóg, którego zobaczą, będzie Bogiem, za którym tęsknili i którego chcieli poznawać i służyć Mu. And they will recognize the value of the experiences through which they have passed. Wtedy zrozumieją wartość doświadczeń, przez które musieli przechodzić. Understanding the real values, they will realize that the few short years of hardship
kiedy zrozumieją tę prawdziwą wartość, będą wiedzieć, że kilka lat utrapień, that they passed through while under the condemnation to death, przez które przechodzili będąc w potępieniu śmierci, whereas nothing compared to the joy that is stretching out before them under the canopy of divine love. są niczym w porównaniu z wiecznością radości, jaka się będzie rozciągać dla nich pod sklepieniem boskiej miłości. No wonder they will then say, Nic dziwnego, że powiedzą wtedy: Lo, this is our God. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. o, to jest nasz Bóg, czekaliśmy na Niego, będziemy cieszyć się i radować Jego zbawieniem. Brother Johnson likened the fallen human race to a prisoner who has been condemned to death and put into the prison house. Brat Johnson porównywał potępiony, skazany rodzaj ludzki do więźnia, który został umieszczony w więzieniu. And he's sentenced to death. On otrzymał wyrok śmierci. But as a loving warden, our Lord Jesus, realizing that we are going to go into death, takes care of us while we're in the prison house. Ale niczym miłujący strażnik, który wie o tym, że będziemy mieli wyrok śmierci, Jezus jako ten miłujący strażnik opiekuje się nami w trakcie naszego pobytu w więzieniu. And like those prisoners that we met inside the prison who were learning the ways of God, I tak jak ci więźniowie, których spotkaliśmy w więzieniu, którzy uczyli się, poznawali drogę pańską, we are also able to learn through the provisions by our kindly warden. my także możemy się uczyć dzięki trosce naszego uprzejmego strażnika. At the conclusion of the harrowing experiences through which Job passed, Pod koniec tych okropnych doświadczeń, przez które przechodził Job, he was restored to health and his family was restored to him. otrzymał z powrotem zdrowie i rodzinę. This partially illustrates the great blessing which lies ahead for all of mankind during the reign of Christ. To w pewnym stopniu ilustruje wielkie błogosławieństwa, jakie oczekują cały świat ludzkości. The Apostle Peter keeps repeating, and this is scripture we're familiar with, that he declares that this restitution of all things will come from the mouth of all the God's holy prophets. Stale powtarza to apostoł Piotr, jest to znany nam tekst biblijny, dziejów apostolskich, o czasach odnowienia, o których mówił Bóg przez usta wszystkich świętych proroków od wieków. Peter's declaration concerning the restoration of the human race to health and life Oświadczenie Piotra związane z podniesieniem rodziny ludzkiej do zdrowia i do życia came from and was based on the miracle that he had just performed of healing a man who had been lame from the time of his birth. było oparte na cudzie, którego właśnie dokonał na człowieku, który był kaleki od urodzenia. In the times of restitution, all the lame will be restored to the soundness of their limbs. W czasach restytucji wszyscy kalecy ułomni będą przywróceni do zdrowości swych kończyn. And all other human sicknesses will be cured by the Son of Righteousness. I wszystkie inne ludzkie choroby zostaną uleczone przez Słońce Sprawiedliwości. As we have seen, this loving provision for the human race includes those who have already fallen asleep in death. Jak zauważyliśmy, ten boski plan obejmuje wszystkich tych, którzy już zasnęli sen śmierci. This is in reality the key to an understanding of why God permits evil. W rzeczywistości tak naprawdę jest to klucz do zrozumienia, dlaczego Bóg dozwala na zło. Where it means that from his viewpoint of human experience is not dependent upon man's present short span of life. Ponieważ to oznacza, że z jego punktu widzenia ludzkie doświadczenia nie zależą od kilku krótkich lat życia człowieka. God is viewing this rather as a lesson in experience, which in the resurrection can be compared with the good. Ponieważ Bóg patrzy na to z innego punktu widzenia, jako lekcję w doświadczaniu tego, co w zmartwychwstaniu może być porównane z dobrem. Because during the millennium, the people will be showered with these good things. Ponieważ w czasie tysiąclecia na ludzi spłyną same dobre rzeczy. This future period of blessing is also described in the Bible as one of judgment or trial. Ten przyszły okres błogosławieństw jest także opisywany w Biblii jako okres sądu, próby. Isaiah wrote then, the Lord's judgments will be abroad in the earth. I Izajasz pisał o uczeniu sprawiedliwości Pana. And the inhabitants of the world will learn righteousness. A kiedy się sądy pańskie odprawują, to uczą się sprawiedliwości mieszkańcy ziemi. All the inequalities of the present will be righted.
Wszystkie nierówności czasów obecnych zostaną naprawione. Those who now willfully oppose God and His laws and unjustly treat their fellows Ci, którzy teraz świadomie przeciwstawiają się Bogu i niesprawiedliwie traktują swych bliźnich, will then receive appropriate discipline designed to correct their wrongdoings. zostaną wtedy poddani dyscyplinie, która będzie korygowała ich złe uczynki. All the present circumstances relative to every individual will then be taken into consideration. Wtedy wszystkie obecne okoliczności związane z każdą jednostką będą wzięte pod uwagę. And people will be dealt with and blessed or punished accordingly individually. A ludzie będą traktowani, błogosławieni lub karani indywidualnie. Even those who have died in infancy will be awakened. Będą obudzeni nawet ci, którzy zmarli w niemowlęctwie. They will mature into adults and will have an opportunity to all enjoy God's blessings. Dorosną do stanu dojrzałego i będą mieli szansę cieszyć się boskimi błogosławieństwami. Having had real experience with both good and evil, Mając doświadczenie zarówno ze złem, jak i z dobrem, each individual will be able to decide intelligently każda jednostka będzie mogła inteligentnie, rozumowo podjąć decyzję, whether or not he wishes to choose the good and live forever, czy chce wybrać dobro i żyć wiecznie, or to choose evil and again be sentenced to death. czy też wybrać zło i raz jeszcze być skazany na śmierć. A death at that time from which there will be no resurrection. Wtedy już na śmierć, z której nie będzie zmartwychwstania. Christ will then be King Supreme in His kingdom and He will be Judge Supreme. Wtedy Chrystus w swoim królestwie będzie najwyższym królem i najwyższym sędzią. And Peter also refers to Him as a great prophet Piotr mówi o nim także jako o wielkim proroku. and informs us that it shall come to pass that every soul which will not hear or obey that prophet shall be destroyed from among the people. Informuje nas, że każda dusza, która nie będzie słuchała, nie będzie posłuszna temu prorokowi, będzie wygładzona z ludu. During this present night time of sin and death, all die. W czasie obecnej nocy grzechu i śmierci umierają wszyscy. Believers and unbelievers, the innocent and the guilty, Wierzący i niewierzący, niewinni i winni, the righteous and the unrighteous. sprawiedliwi i niesprawiedliwi. But during the reign of Christ, only those who willfully disobey the laws of God will be destroyed. Ale w Królestwie Chrystusa zniszczeni będą tylko ci, którzy świadomie będą nieposłuszni prawom Boga. All others will continue to live and to mature toward perfection. Wszyscy pozostali będą żyli w dalszym ciągu i zmierzani w kierunku doskonałości. If these continue faithful, they will enter as perfect humans into everlasting future ages of happiness and life. Jeżeli będą wiernymi, to wejdą jako doskonali ludzie do wiecznych wieków przyszłego szczęścia i życia. With songs and everlasting joy upon their heads, Z pieśniami i wieczną radością na swych głowach. they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Uzyskają radość i zadowolenie, a smutek i wzdychanie ucieszę. It will be a wonderful day of blessing, brethren, Będzie to, bracia, wspaniały dzień błogosławieństw. and we are all looking forward to it. I wszyscy na to czekamy. Amen. Amen.